Hej, to już ostatni vlog z Minorki przed podsumowaniem całej podróży z najlepszymi miejscami, jakie tu można odwiedzić. Na pierwszą wyprawę do najbliższego nam miasta i jedynego z dwóch największych na wyspie, czyli Ciutadella, wybraliśmy się pieszo z naszej dzielnicy Los Delfines. Mieliśmy do pokonania około godzinkę na nogach, czyli jakieś 4,5 km. Idąc w pełnym słońcu i podziwiając nietknięte tereny Minorki, mówię tutaj nietknięte, bo aż 75% jej powierzchni znajduje się pod ochroną, a cała wyspa w 1993 roku została wpisana na listę rezerwatów biosfery UNESCO. Zauważyliśmy w tle pewnego rodzaju domki, takie chałupy z kamienia. Wtedy nastał czas na wyciągnięcie drona i sprawdzenie, co to może być. Jak się okazało, są to takie schrony dla owiec wypasających się na tych terenach, ponieważ jak możecie zobaczyć, nie ma tam ani trochę cienia, aby się móc uchronić przed prażącym słońcem. Zbliżamy się już do miasta. Ciutadella do 1722 roku była stolicą wyspy Minorka. Jest to miasto portowe położone na zachodnim krańcu wyspy, mające około 28 000 mieszkańców. Przeszliśmy się do centrum miasta i wkoło portu. Gdzie jesteś? Gdzie? Ciutadella? Ciutadella. Ma fajny fryzjer, ma jakiego kinicy, nie? Fajnie? Jesteśmy na takiej fajnej, wąskiej uliczce Carrer de Santa Clara. Fajna owieczka? Fajno, no, nie widziałam. Następnie po tej małej eksploracji i schadzkach wąskimi uliczkami po jej stolicy, wracaliśmy do hotelu wzdłuż wybrzeża, podziwiając piękne wille i rozbijające się o skały fale. Na sam koniec tej pierwszej wycieczki odkryliśmy jeszcze jedno ciekawe miejsce z piękną plażą o nazwie Cala en Blanes i mini parkiem, gdzie można było schować się w cieniu pod pięknymi palmami za plażowym barem. Świadectwem długiej historii miast i ogólnie wyspy jest znajdujące się w okolicy ważne dziedzictwo archeologiczne w postaci megalitycznych pomników, takich jak taule, taloety i nawety. Są to osobliwe megalityczne budowle rozsiane po całej wyspie. Zresztą Minorka Talajotycka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako miejsce o jednym z najwyższych na świecie zagęszczeń prehistorycznych stanowisk archeologicznych na terenach zamieszkałych. Taula jest megalitem składającym się z dwóch kamiennych bloków, ustawionych na kształt litery T. W języku katalońskim taula oznacza stół. Były to budowle o wysokości 4,5 do 5 metrów i wadze około 25 ton. Taule powstawały w kulturze talajotyckiej, która rozwijała się na Balearach od 1700 roku przed naszą erą. Na wyspie jest aż około 1600 takich prehistorycznych zabytków. Ogromną zaletą zwiedzania tych archeologicznych pozostałości jest fakt, że większość z nich jest wkomponowana w krajobraz i znajduje się na świeżym powietrzu.
Zatem krótka podróż do prehistorycznej przeszłości nigdy nie była łatwiejsza. Podczas gdy na innych Balearach nie ma prawie żadnych znaczących świadków ludzkiej prehistorii, Minorkę słusznie nazywa się prehistorycznym skansenem. Podobnie jak Nawety, taule występują tylko na Minorce, gdzie odnaleziono 31 takich obiektów. Budowane były w centrum okrągłych budowli kamiennych i przypuszcza się, że pełniły funkcje religijne. Budowle te podobne są do tych występujących w Göbekli Tepe. Jest to znane stanowisko archeologiczne w południowo-wschodniej Turcji. Zatem szacuje się, że te budowle były budowane około 4000 lat temu. Nikt do końca nie wie, co mogły oznaczać niektóre z nich. Teorii jest wiele, ale które są prawdziwe, tego zapewne się już nie dowiemy. Innego dnia wypożyczyliśmy samochód i wybraliśmy się do stolicy Minorki, czyli Mao, inaczej Mahon. Legenda mówi, że nazwa popularnego sosu majonez pochodzi właśnie od hiszpańskiej nazwy miasta Mahon. Według niej 28 czerwca 1756 roku francuski książę Richelieu zdobył port Mahon, odnosząc zwycięstwo nad siłami brytyjskimi. Dla jego uczczenia nazwał tak stworzony przez siebie sos. Inna wersja legendy głosi, że obrońcom obleganego przez Francuzów Mahon brakowało żywności. Pozostał im jedynie zapas oliwy i jaj, z mieszaniny których zrobiono sos. Jedzono go z jajami ugotowanymi na twardo. Gdy Francuzi zdobyli miasto, spróbowali owego sosu i posmakował im tak bardzo, że rozpowszechnili go. W centrum Mahon zjedliśmy przepyszną kolację na balkonie w restauracji Bar Nou. Bardzo pięknie tam było i bardzo smaczne hiszpańskie jedzenie. Niestety już było mało baterii w telefonie, aby coś nagrać. I tylko udało się wieczorem jeszcze cyknąć kilka zdjęć. Na sam koniec jeszcze pokażę Wam przepiękne miejsce na zachodzie wyspy, na zachody słońca. Jest to Pont d'Anguille. Bardzo urokliwe miejsce na spędzenie ostatnich minut dnia. Leży 1 km od Los Delfines, zatem mieliśmy tam bardzo blisko. Jest to słynny nadmorski łuk, który można podziwiać z klifu popularnego wśród miłośników zachodów słońca i fotografii przyrodniczej. To miejsce wygląda bardzo malowniczo, nadaje się na niejeden obraz do malowania. Warto dodać jeszcze, że Minorka to dużo mniej odwiedzana wyspa niż jej siostry, Majorka czy Ibiza. Mówi się, że na Minorkę w sezonie przybywa tyle turystów, co na Majorkę w tydzień. Zatem wybierając się na Minorkę unikniecie tłumów, zatoczonych plaż i kolejek. Czasem nawet wiele zatoczek jest pustych i możecie się nimi cieszyć będąc tam sami. A uwierzcie mi, piękne zatoczki są na każdym kroku. Tak powoli dobiega końca nasza podróż po Minorce. Staraliśmy się pokazać Wam najpiękniejsze miejsca na wyspie. Ale to jeszcze nie koniec. Niedługo pojawi się ostatni odcinek z podsumowaniem top miejsc na Minorce. Tak jak to miało miejsce na zakończenie serii po Majorce. Pont d'Anguille. Jeżeli będziecie kiedyś na Minorce, to koniecznie musicie przyjechać tutaj na zachodnią część wyspy i zobaczyć to piękne miejsce, ponieważ jak wpisywałem najładniejsze miejsca na Minorce, to tego miejsca akurat nigdzie nie znalazłem, a tutaj z jednej z książek w hotelu znalazłem to miejsce i wygląda naprawdę cudownie. W tym odcinku to już wszystko, zatem dzięki za obejrzenie i cześć, trzymajcie się. Na lotnisku, jak widzicie, wyspa była smutna, że już wylatujemy i pożegnała nas rozpaczliwym deszczem.